Cześć! Podczas poprzednich eksperymentów z Asusem EEPC udało się zainstalować na nim system Windows 98, zainstalować uniwersalny sterownik graficzny oraz uruchomić parę gier działających bez akceleracji GPU. Dlatego dziś przetestuję oprogramowanie SCITech Display Doctor oraz emulator OpenGL. SCITech GL Direct OpenGL Emulator. SCITech Display Doctor to program komputerowy służący do zarządzania i optymalizacji wyświetlania grafiki na komputerach PC. Jest to rodzaj sterownika graficznego, który oferuje zaawansowane funkcje i narzędzia do poprawy jakości wyświetlanej grafiki, rozdzielczości ekranu oraz wydajności. SCITech Display Doctor był popularny w latach 90. i wczesnych latach 2000, kiedy wiele osób korzystało z systemów operacyjnych, które miały ograniczone możliwości zarządzania grafiką. Program ten pozwalał użytkownikom na dostosowanie ustawień graficznych, co było szczególnie przydatne w przypadku starszych komputerów lub w sytuacjach, gdy standardowe sterowniki nie zapewniały optymalnej wydajności lub funkcji. SCITech GL Direct to program, który umożliwia emulację interfejsu programowania aplikacji API OpenGL na komputerach PC, które nie obsługują natywnie OpenGL lub nie mają odpowiednich sterowników. OpenGL jest interfejsem programowania aplikacji wykorzystywanym do renderowania grafiki 3D w aplikacjach komputerowych, takich jak gry i programy do grafiki komputerowej. SCITech GL Direct działa jako emulator, tłumacząc polecenia OpenGL na odpowiednie polecenia dla urządzeń lub sterowników graficznych zainstalowanych na komputerze. Dzięki temu umożliwia korzystanie z aplikacji i gier wymagających OpenGL nawet na komputerach, które normalnie byłyby niezdolne do obsługi tego interfejsu. Jednak warto zaznaczyć, że SCITech GL Direct może nie zapewniać pełnej wydajności lub zgodności z oryginalnymi sterownikami OpenGL, więc może istnieć ryzyko wystąpienia problemów z wydajnością lub działaniem niektórych aplikacji. Po tym przydługim wstępie czas sprawdzić, co potrafi to oprogramowanie. Na pierwszy rzut Quake 2. Udało się osiągnąć zaledwie kilka klatek na sekundę. Chyba spodziewałem się czegoś lepszego. Kolejny tytuł to Przygody Gordona Freemana, czyli pierwszy Half-Life. Tutaj jest może odrobinę lepiej. Jednak zdecydowanie nie da się pograć przy tak marnej ilości klatek na sekundę. Jednak zarówno Quake 2, jak i Half-Life umożliwiają grę z renderowaniem software'owym, zapewniając nawet płynną grę kosztem jakości grafiki. Jeśli nie przeszkadza nam totalna pikseloza, spokojnie da się ograć te tytuły nawet na tym słabym netbooku. Display Doctor to interesujące oprogramowanie, z pewnością jeszcze do niego wrócę. Ale na zakończenie trzeba sprawdzić jeszcze jedno, czy pójdzie na tym dum. Dzięki za oglądanie, cześć!